Przecież ja jestem już drugi raz w Meksyku. A ile tutaj podróżowałem? 3 miesiące. Czujecie to? 3 miesiące podróżowałem. Wyjechałem stąd tylko dlatego. Odjeżdża Gosia i odjeżdża Krzysiek. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Meksyk z Jak to daleko. Moi drodzy, jestem jeszcze w Chicago. Chciałbym na wstępie serdecznie podziękować Gosi i Krzyśkowi, którzy ugościli mnie po prostu jak swojego członka rodziny. Widzowie, którzy wysłali mi wiadomość i się tak styknęliśmy. Bardzo Wam dziękuję za gościnę, za miejsce do spania, za pyszny chlebek, za pyszne jedzonko, za wspaniałą rozmowę i spędzony czas. Jednak tymczasem trzeba, moi drodzy, lecieć do Meksyku. Lecimy do Cancunu, jest 6 rano. Normalnie jestem taki śpiący, tak mi się dobrze spało u naszych rodaków, że nie wiem za bardzo co tutaj robię. No ale dobrze, muszę pójść na odloty. Lecimy do Meksyku. Łapka, komentarz i rzecz jasna. Poczta sandałowa, moi drodzy, są na wagę awokado. 2 godziny wcześniej, a oni co, nie wiedzą, co to znaczy sen? Zobaczcie, ile narodu. Kierowniku, a drogie te loty ze Stanów do Meksyku? No nie drogie. Najdroższy to, moi drodzy, w tym wszystkim jest plecak. Bo tutaj są tanie linie lotnicze, które się nazywają między innymi Spirit, którymi ja będę lecieć. To są takie mega budżetowe jak Ryanair czy Wizz Air. No i najdroższe w tym wszystkim to jest po prostu niesienie plecaka na lot. Nie kombinowałem już, wiecie, bo tam w tym takim darmowym bagażu to jest tylko i wyłącznie taka mała coś wielkości laptopa. A tak to musisz mieć carry-on, czyli ten bagaż podręczny, który po prostu możesz sobie dodatkowo zabrać na pokład. Wiecie, co zauważyłem? Odprawiłem się już, wszystko spoko, ale zauważyłem, że na większości lotów ostatnimi czasy wszyscy na tych lotniskach proszą o to, żeby mieć najzwyczajniej w świecie jakieś potwierdzenie tego, że wyjedziesz z kraju. I bardzo często chcą mieć bilet wylotowy, w sensie lecę teraz do Meksyku, no to pytają mnie, czy mam bilet wylotowy z Meksyku. Ja mówię, że nie wiem, co będę robić, czy wylecę z Meksyku, czy pojadę lądem gdzieś, ale nie wiem, co będę robił. No więc to jest takie ustręczające, bo coraz bardziej zaciskają pasa na takie bezpieczeństwa. Dziwne. O co chodzi? Co ja w Meksyku przecież nie chcę na robotę zostać. Co ja bym tam płytki układał? Tapetę kleił? Wszystko o czasie. Lot do Cancunu zerowo. Idę do tej odprawy bezpieczeństwa, gość tam patrzy, że laptopa wyciągam, bo ja z laptopem podróżuję, bo montuję filmy. I on krzyczy do mnie, tak się drze w ogóle, jak dziki jakiś. Mówi, nie wyciągaj laptopa. Ja mówię, nie wyciągaj laptopa. Kurczę, przez ponad 10 lat wyciągam wszędzie laptopa, bo trzeba, bo do tego on mówi, u nas jest inna maszyna, tutaj nie trzeba wyciągać laptopa. Taki dumny. Ty, skąd ja miałem wiedzieć? W ogóle jakieś zmiany zasad totalne. Małymi krokami zbliżamy się do celu. Jestem w toalecie w samolocie. Nie palić fajek, ale na fajki jest. Kiedyś w samolotach, jako ciekawostkę dodam, że można było palić papierosy i to jest dość ciekawe, że ludzie palili na długodystansowych lotach, na przykład z Warszawy do Nowego Jorku czy do Chicago, na przykład liniami LOT, i tam się paliło papierosy, moi drodzy. Pewnie ktoś z Was, widzów starszej daty, pamięta takie perturbacje. Łazieneczka taka mała łazienka, skromna.
Bye guys, take care. Thank you. Have a good one. Watch your step, please. No i witamy w Meksyku. Szanowni Państwo, w Cancunie. Witam Państwa serdecznie w Meksyku. Bez najmniejszego problemu wjazd do kraju, bez większych pytań, kulturalnie, przyjemnie, ale bardzo zimno na lotnisku. Zobaczcie, można nawet dolce wypłacać. Dużo tutaj jest takich automatów, proszę. Cancun to jest miejsce turystyczne, miejsce, które stało się Mekką turystyczną i biur podróży. Dużo wycieczek z Europy tutaj przyjeżdża. No figure. Każdy chce sprzedać swoją usługę transportową. My, moi drodzy, takich usług nie kupujemy. Idę się przebrać, bo jest teraz ciepło na zewnątrz. Ale chciałbym powiedzieć, że Cancun nie zawsze wygląda tak, jak teraz wygląda. Niektórzy z Was byli, niektórzy z Was będą. Niegdyś Cancun był skrajnie niebezpieczną częścią Meksyku. Gangi, nie gangi, te sprawy. Tak właśnie tutaj się działo. Jednak ludzie szybko ogarnęli, że turyści to pieniądze. Że jak turystom się źle dzieje, to lokalni też na tym tracą. Więc naturalna kolej rzeczy, że musiało się zmienić. No tutaj powiem Wam, że no piekło jest. Piekło, w sensie względem tego, co było w Stanach. Zmieniamy troszkę klimat. Troszkę, a nawet bardzo. Chyba tutaj sobie stanę ogarnąć wszystkie rzeczy w cieniu. Pan na lotnisku imigracyjnym mówi do mnie: ale u Pana pieczątek, Pan to bogaty, Pan to miliarder. Ja mówię: kurde, mówię, nie jest źle. No i poszedłem. Komedia. To jest dość ciekawa sytuacja. Po przylocie oporządziłem się, spakowałem plecak, wszystko ogarnąłem elegancko. Patrzę na maila, no i wyobraźcie sobie, że przychodzi mi wiadomość z Google'a, że otrzymam $50 zwrotu, bo cena w trakcie tak jakby spadła. No i wyobraźcie sobie, że aplikuję o to, że mi $50 oddali. Zapłaciłem tam chyba 190, coś takiego, więc możliwe, że oddadzą mi $50 jeszcze. A to jest dość ciekawe, bo tutaj piszą tak: cena gwarantowana przez Google'a, bo ja to zarezerwowałem przez Google'a. No zobaczymy, dam Wam znać, czy zwrócą, czy nie, bo to jak zwrócą, to będzie naprawdę dobrze. A teraz, moi drodzy, tak bez ściemy, przecież ja jestem już drugi raz w Meksyku. A ile tutaj podróżowałem? 3 miesiące. Czujecie to? 3 miesiące podróżowałem. Wyjechałem stąd tylko dlatego, że wiza się skończyła. 3 miesiące, 2015 rok. Kierownik wymyśla plan, że jak to stopem przedrze się z Europy przez Atlantyk na Karaiby, Bahamy, a następnie do Meksyku. No i finalnie to się udaje. I powiem szczerze, to był 2015 rok, moi drodzy. To nie był taki czas, w którym się podróżowało na prawo i na lewo. I z tego powstała książka dla bardziej dociekliwych. To moja pierwsza książka właśnie stąd, głównie z Meksyku, z tej podróży jak to stopem przez ocean. Taki dziennik swoisty. Jak ktoś będzie zainteresowany, książki papierowej już nie ma, moi drodzy, ale jest e-book. Jest e-book, więc można e-bookiem się częstować na stronie jaktodaleko.pl, więc proszę bardzo. Jak było 9 lat temu, to sobie możecie tam zobaczyć. A jak będzie teraz, to zobaczycie sobie na kanale tutaj. Bo wtedy nie kręciłem filmów. Żałuję, że nie kręciłem, bo to by była zarąbista sprawa. Nawet pokazać w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. A biorąc też pod uwagę, że w Cancunie właśnie też byłem, no ale nie nakręciłem nic. Nic a nic. Takie bogactwa pokazują. Te kurorty faktycznie mają... Plaża ma 22 km, a nawet może i ciut więcej. Ale no, próbują dotrzeć do takiego klienta, że tak powiem, bardzo zamożnego. A ja Wam pokażę ten prawdziwy Meksyk. Prawdziwy Meksyk tak nie wygląda, ludzi na to nie stać. Ten obrazek jest kwintesencją Meksyku. Odwracam się. Chodnik jest. Chodnika nie ma. Stanowisko autostopowe aktywne. Jedziemy do Cancunu.
Mój amigo pojechał. Słuchajcie, dostałem dzisiaj zaproszenie już na kolację i dostałem zaproszenie na niedzielę wspólną z moimi kumplami. W sensie z moim kumplem i jego dziewczyną. Zobaczcie, jak dobrze z twarzy kierownikomu się patrzy. Idę hajsu trochę wymienię, bo na lotnisku złodziejska stawka. Złodziejska. Gdzie by się nie było, na lotnisku nigdy nie wymieniamy. No chyba że jesteśmy w potrzebie i to ogromnej. Ale tak to zawsze w mieście. W mieście zawsze lepiej. Money exchange. Patrzcie, jaka ćma duża. Mordula. A ty! Dziku. Dziku, wstawaj. Dobra, nie będę denerwować. Wymiana waluty 18,60. Wymieniamy za tyle, bo to najlepsza tutaj stawka w okolicy. Pierwsza waluta wymieniona. To jest pesos, 20 pesos. Za 10 pesos nie wiem, co możesz kupić. To jest 10 pesos. To jest 200 pesos. Proszę. Tutaj nowsze. I tu jest 500 pesos. Kurczę, ten wygląda jak boczek z kiepskich. Ale na pewno boczkiem nie jest. Świętej pamięci. Pozdrawiamy. Donde puedo encontrar supermercado? Chedraui. Ah, perfecto. Right here, en el medio, right here. That's the better. Okay, I try to speak a little bit Spanish, That's good. but it's good. Thank you. But it's correct Spanish. Yeah. Thank you, amigo. Widzieliście mordulę? Trochę po hiszpańsku. Ale tutaj piekarnik. Powiem wam, że piekarnik niesamowity. W Stanach pogoda była bardziej powiedziałbym nie zuchwała, tylko bardziej sprzyjająca. Ja to nie jadę tym. Wariat, nie jadę. Co wy tutaj świrujecie? Idziemy sprawić siłę nabywczą pieniądza. Siła nabywcza pieniądza najlepiej sprawdzana jest gdzie? W supermarkecie, bo tam jest najtaniej. Powinno być najtaniej, ale czasami nie jest najtaniej. Dobra, mordule. Tędy przeskoczę. Przepraszam, sorry mordo. Wchodzimy zobaczyć, jakie są ceny. Kurczę, chciałem wam pomachać do kamery. Słuchajcie, czuję się jakbym zrobił podróż w przeszłość. Ja przecież jak to podróżowałem przez 3 miesiące, badajcie na to. Więc złotówka to jest 5 peso. Za 6 takich puszek płacisz prawie 100. To musisz sobie policzyć. Kurczę, teraz będzie znowu kalkulacja i te sprawy. Znowu będę musiał cały czas mózg wytężać. Zobaczmy siłę nabywczą coli. To jest dobry ten. Patrzcie, taka butla coli 2,5 litra 40. 40 to będzie raz, 2, 8 zł. Nie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zł. Ty, drogo. Jak na Meksyk. Podrobiona 7 zł. Ja cię kręcę, coś tutaj wiecie. Coś tutaj inflacja chyba pyknęła. Patrzcie, Pepsi Perona, co jakiś sos dorzucony. Ciekawe. A mała? 3 zł, ty, jak w Stanach. Nie, w Stanach była 3 dolce. To jest różnica, kierowniku. Pałeczki cynamonu. Nie czuć. Dużo pałeczek cynamonu. Kanela. Popakowane. Co tu jeszcze mamy? Jakaś pulpa. Pilon silo. Tego nie wiem, co to jest. Ktoś może z was mądrzejszy, to może mi powiedzieć. Ty, ja nie wierzę. Jabłka. 55 peso. 11 zł prawie. Tutaj te takie wypeczkane. 80. Muszę liczyć na kalkulatorze. 16 zł jabłka. Ja myślałem, że w Stanach jest drogo. Sądziłem, że jak wrócę, przyjadę tutaj. O, to jest zarąbiste. To jest kwat hibiskusa. 18 peso za 100 gram. No to spoko cena. Myślałem, że jak tutaj przyjadę, no to będzie jakoś tak bardziej przyjazne będą te ceny. A te ceny są jakieś takie wywalone w kosmos. O co chodzi, ty? Stanowisko z chili. 280 peso za kilogram. Ale szczypie po oczach. No już jak się tutaj stoi. Co to jest za tenza? Badajcie na to. Ale aromatyczna. No tutaj szefowa jak nagotuje, to nie ma to tamto. Do wyboru
do koloru. Ale pieczę 3 razy. Ty, żeby nie skłamać, pół ananasa 4 zł. To powiem wam, że w promocji czasami w Polsce tyle kosztuje. A jesteśmy, podkreślam, w Meksyku. Cebolas. Cebulowe krążki. Półka z olejem. Najtańsze 850 ml olej 6 zł. Czujecie to? 6-7 zł. Ogólnie te lepsze, no to tak 7 zł. Powiem wam szczerze, że jestem tak zaskoczony cenami tutaj. Kurde, wyciągnąłem i teraz nie włożę. Tak jestem zaskoczony cenami, bo jak kiedyś byłem 9 lat temu, no dobra, zaraz ktoś powie, ale kierowniku, 9 lat temu to jest dawno, to takich różnic nie było. W sensie takich cen nie było. Dla ciekawych, 900 gram ryżu białego, proszę ja was, mordo, ja nie wiem jak wy tutaj wyrabiacie na zakrętach, 20 peso, 900 gram. 900 gram, kurczę, podobnie jak w Polsce. Nie pozostaje mi nic powiedzieć innego jak bida bida. Bida z nędzo, moi drodzy, bida z nędzo. Puszka tuńczyka. 4 zł. 4 zł. Kiedyś tuńczyka dużo jadłem tutaj. Tuńczyk z makaronem chyba. Jestem zaskoczony, zdruzgotany. Teraz będę musiał dopytać, ile oni tak na dobrą sprawę zarabiają tutaj gięgów. O, te orężatki pamiętam też kiedyś rozpuszczałem, złotówkę kosztują. Kiedyś kosztowały, no Jezu, jaka to w ogóle, powiem wam, ogromna różnica. O, to wezmę. No to do wody jest spoko zawsze. Wezmę sobie 2 limonki takie w proszku. Z czymś takim woda po prostu nie przelatuje w ciepłe dni przez cały organizm, przez organizm, tylko po prostu dłużej się zatrzymuje i no, człowiek jest bardziej nawodniony. Więc jak nie macie tego, to soli możecie bądź cukru trochę wsypać, czegokolwiek w sumie. Mięso tak w granicach 20 zł, 19, 20, 24 zł, takie kawałki, nie wiem z czego to są chyba świńskie. Tutaj też nie wiem, to chyba też świński schab. Około tak 18 zł za kilogram. Fasola, o to też kiedyś dużo jadłem, tego dużo jadłem, słuchajcie, to jest czarna fasola z paskami, z tortillą, z tymi co tutaj są. Jadłem tego dużo. Odżywcze, tanie. Tanie to było kiedyś. Teraz 3 zł kosztuje. No to też wciąż jest tanie i odżywcze. No i moi drodzy, dzisiaj zniszczyliśmy ten mit, że duża Coca-Cola jest tutaj srogo tania w tym Meksyku, że niby tak piją, no bo faktycznie piją, ale tania to ona nie jest. Na pewno. Najtańsza woda, 1,2 litra, 2 zł. I tutaj wszyscy w Meksyku, pamiętam, mieli taką schizę, że wody z kranu nie pijemy, tylko gotujemy, że jest w ogóle zatruta i jakieś tam szmery bajery. Powiem wam, że czuję w tym coś więcej, w sensie, że to jest kłamstwo na poczet tego, żeby te wszystkie korporacje z wodą miały dobry deal. Proszę zobaczyć. Ta woda jest względem napojów słodzonych droga. Bardzo droga. Nigdy w świecie podczas podróży nie pokazywałem, ile kosztuje najtańsza straj taśma. To teraz wam powiem, to są jakieś listki. 4 zł. Tutaj będzie kosztować, moi drodzy, 10 zł. 11 zł, przepraszam. Czekajcie, zaraz tutaj przejdę. O, jakieś tutaj 10 zł. A nie, to są jakieś takie ręczniczki. Gdzie jest? Ja się pytam. O, tutaj, taka duża. Taka duża kosztuje 170 peso. Proszę podzielić przez 5 i wyjdzie wam 40 rollsów. Stroj taśmy z Meksyku. Powiem wam, że wizyta od razu po przylocie to jest naprawdę mocne uderzenie. Po 9 latach inflacja zbiła mnie z sandała. Jeżeli mnie zbiła, no to takiego przeciętnego Meksykańczyka też pewnie porządnie zbiła. Jestem zszokowany. Naprawdę. Ja wiem, że ceny idą do góry, ale że tutaj aż tak wywaliło? Prawie jak wulkan. Zdrowie. Na kole to się dziewczyny tutaj w Meksyku zabiera, a nie tam na jakieś herbatki. Powiem wam, że w Meksyku pupcie Meksykanom i Meksykankom rosną na potęgę. Duże są.
bardzo duże. Jestem zszokowany. Rejon Quintanaro. Quintanaro. Andrzej, siema Andrzej. Toż my się widzieliśmy niedawno w Chicago, a ty już tutaj, byku. Powiedz jak droga, którędy iść do tego, do hostelu. Bo dzisiaj w hostelu będziemy się gościć. Tutaj hostel 3 razy tańszy niż w Chicago, ale to już pomijam. No i to jest dobre. Hostel tańszy. No ale dobrze, ktoś powie kierowniku, a ile zarabiają? To jak zdążyłem tutaj wybadać, tak na szybko, no to tak w przeliczeniu na złotówki to będzie taka najniższa praca, no to będzie z 1500 zł, a taka już troszkę lepsza, z jakimś skillem, z jakąś umiejętnością, to tak 2-2,5. Ale nawet jeżeli ktoś zarobi 2,5 tysiąca, a nawet 3000 zł, no bo będzie pracował w banku, to i tak zauważcie, że ceny są naprawdę wysokie. Ceny są naprawdę wysokie. Nawet banany, nawet ananasy, nawet awokado. To wszystko jest cenowo droższe niż u nas. U nas teraz średnia, nie, najniższa chyba wynosi netto 3,5 tysiąca. Dobrze mówię? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo mogę się mylić. Nie jestem na bieżąco, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Więc to pokazuje, że tutaj nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Kierownik przyjechał, kierownik sprawdza. Spokój, cisza, jesteśmy w centrum miasta. Tam dalej bliżej wody, no to się skupiają turyści. Tutaj się skupiają, moi drodzy, lokalni. Chłodzą się w parku. Zobaczcie, jak sobie spokojnie siedzą. Leżą, siedzą na telefonach. Kole niektórzy popijają. No i dupcia rośnie, no nie ma co tutaj ukrywać. Ja, gdybym pił tyle coli, co w podróży zdarza mi się wypić, chociaż ja wam nie rekomenduję, ja to po prostu piję, bo potrzebuję energii, takiego zastrzyku, albo kofeina, albo coś z cukrem. No to powiem wam, że no to nie wyglądałbym jak wyglądam. Iglesia Cristiana, kraj chrześcijański, tutaj w Meksyku. Bardzo mocno chrześcijański, religijny kraj. A to jest chyba nasz hostel. Volkswagen Vento, Mazda trójka, tam jakiś, nawet nie wiem co to za auto, Chevrolet. Powiem wam, że te samochody takie, powiedziałbym, średniej półki, bardziej używane. Taki przeskok z tej Ameryki tutaj to naprawdę czuć. Moi drodzy, nie będę wam dzisiaj odczytywał liczników, bo to nie o to chodzi w programie Jak to daleko. Kończę już pomalutku, idę się, zamelduję do hostelu, na spokojnie rzucę rzeczy i co? I zapraszam w kolejny odcinek. Kolejny odcinek to będzie odcinek z Cancunu. Poszwędzamy się po mieście, pokażę wam jak wygląda to miasto, czym się charakteryzuje, czy warto tutaj przyjechać, może ktoś z was już był, może ktoś się wybiera, więc troszkę takich informacji praktycznych na pewno będzie zawartych w tym odcinku. Co? Łapeczka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej. To jest po prostu, moi drodzy, niczym miód na serce kierownika. Artysta, malarz, tapeciarz, akrobata, filantrop. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Żegnam się nisko i wysoko zarazem.